Witamy wszystkich serdecznie. Wujek Rybo i pan Zdzisław Jurek. Komary, dziadostwo z tymi komarami. Dzisiaj chciałem opowiedzieć wam troszeczkę o Tarle Suma i o jego migracji. Chcę to ujmę to w jednym odcinku, bo to wszystko jest związane właśnie z Tarlą. Ogólnie muszę wam powiedzieć tak. Czytacie w książkach, czytacie w internecie o tarle ryby, że na przykład ryba się trze od tego miesiąca i do tego miesiąca i później jedziecie na ryby i okazuje się, że ta ryba już dawno powinna być wytarta, a ta ryba nadal się wyciera. Otóż dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, każda ryba, każdy gatunek ryby wyciera się w określonych, może nie ściśle określonych, ale w określonych temperaturach wody. I na przykład, jeżeli woda będzie miała niższą temperaturę, jakąś tam będzie dogodna dla tarła jakiejś tam ryby, wyższa temperatura wody będzie dogodna do tarła innej ryby i to jest od do, tak? Czyli przedstawiając to na miesiące, no to u nas to jest wiosna, wczesna wiosna i późne lato. Późne lato właśnie. Często zdarza się, że sumy wycierają się późnym latem, mimo tego, że mają widełki zrobione od maja do końca lipca. To wszystko zależy od temperatury wody. Sum ogólnie jest rybą ciepłolubną, dlatego nie podejdzie do tarła, jeżeli temperatura wody będzie niższa od wymaganej, którą on preferuje. To jest od 20 do 25 stopni temperatura wody. Jeżeli będzie niższa, sum nie przystąpi do tarła i tak jak teraz mieliśmy w tym roku, że to lato było takie jakie było, sami wiecie, zimno, ciepło, ta temperatura wody 20 stopni dopiero osiągnęła, teraz co mamy, połowę czerwca, dopiero ta temperatura wody osiąga temperatura wody 20 stopni, dlatego sum wyrusza na tarło i tak jak wędkarze zauważają, że w tym czasie ryby migrują. Tak, to jest prawda, w tym czasie ryby migrują, samce poszukują samic, zwabiają te samice, cmokają i cudują. Wiecie dobrze, co to są kwoki. Jak używa się kwoka, to jest takie ciumkanie, takie... Nie wiem, jak wam to określić. Nie skojarzcie to znowu z czymś innym, nie? No, i tak się poszukują i tak, na jedną samicę przypada jeden samiec, co u ryb bardzo często jest tak, że na przykład dwa albo duża ilość samca przypada na jedną samicę. U sumów jest jeden samiec, jedna samica. Wcześniej troszkę te samce na pewno między sobą tam wojują o tą samicę, no ale jak już się porozumieją, wtedy jest jeden samiec, jedna samica. Samica wybiera miejsce do tarła. Mówimy o sumie Silurus glanis, sum europejski, albo zwany pospolitym. Mówimy o tym sumie, bo są gatunki suma, gdzie samce robią gniazda. I często mylne informacje są w internecie odnośnie suma, a sumów mamy ileś tam 10 różnych gatunków. Mówimy dzisiaj o sumie europejskiej. To taka poprawka, jak nie powiedziałem wam na samym początku, Silurus glanis po łacinie się nazywa. Rozpędziłem się i teraz nie wiem, gdzie skończyłem. Aha, samica wybiera płytszą wodę, może nie aż taką płytką, wiecie, że dorasta ta ryba do dużych rozmiarów, to za chwilę dojdziemy. W każdym bądź razie samica wybiera gniazdo, robi gniazdo gdzieś między jakimiś roślinami, porządkuje, powyrywa trochę roślin. Wiecie, wykopie sobie taki dołek, a że ta samica czasami może mieć na przykład 6 kg, a może mieć kilogramów 100. Tak, dobrze słyszycie? To zależnie od swojej wielkości wykopie sobie taki dołek i w
w tym dołku będzie składała ikra, którą pokryje oczywiście samiec. Na tym rola samicy się kończy. Samice są też troszeczkę pobryżone, bo wiecie, tam bodźce dotykowe u ryb służą do tego, żeby pobudzić rybę do wydania ikra, dlatego samce mają wysypkę perłową, ale nie u suma akurat. Bynajmniej ja nigdy nie zauważyłem u suma. Jeżeli ktoś widział wysypkę tarłową, perłową u suma, to mi powiedzcie. Może się zdarzyć, że będzie miał gdzieś na głowie. W każdym bądź razie ja tego osobiście nie zauważyłem, także mówię Wam to, co ja widziałem. Wychodzi na płytką wodę, tam składa od 500 tysięcy jaj, w zależności od wielkości ryby. Około 500 tysięcy jaj może złożyć, nawet prawdopodobnie do miliona. Jest bardzo plenną rybą. Sum jest rybą bardzo plenną. Tak na marginesie jeszcze Wam powiem, że kiedyś jak łowiłem na warcie, pewnego roku tarło suma, skomplikowało wędkowanie na warcie na przynęty pochodzenia zwierzęcego, bo co bym do wody nie wrzucił, to takie sumiki po 250-300 gram normalnie tukły wszystko, czy byś wrzucił robaka, wątróbkę białego, wszystko co mięsne, po prostu te sumiki kosiły i nie było szans przez cały sezon połowienia sobie na przykład na jakieś żywczyki czy cokolwiek, bo małe sumy to opitalały, mówiąc w wędkarskim języku. Po złożeniu tej ikry, ta ikra inkubuje się tam do 5 dni, tak się podaje, że około 5 dni może okres się przedłużyć. Pamiętajcie, z rybami nigdy nic nie wiadomo. I wylęgają się małe rybki, są cały czas w tym gnieździe, samiec pilnuje gniazda, w tym czasie naparza się tam z wszystkim, co mu tam napływa. I dla wędkarzy, którzy nie wiedzą, bo duża ilość wędkarzy nie wie, że sumy na gniazdach, podobnie jak sandacze, atakują wszystko. Nie to, że one są głodne, tylko po prostu, żeby bronić gniazda. I dlatego na przykład łowi się duże sumy i to nie było prowokowanie go albo wybranie mu odpowiedniej przynęty, tylko po prostu znalezienie suma na gnieździe, rzucenie przynęty i wiadomo, że on tu zaatakuje. Tak rekordy też są pobijane. To są trochę nie fair te rekordy według mnie, bo no dobra, to już do waszej wiadomości, wy sobie zróbcie z tym, co chcecie. W gnieździe zostają te małe sumiki, zużywają woreczek żółtkowy, który mają w ikrze, no i samiec gdzieś po 2 dniach opuszcza, zostawia po prostu te małe sumiki. One bardzo szybko rosną, zaczynają od planktonu, bardzo szybko rosną, są później w stadium kijanki, tutaj gdzieś Wam pokażę stadium kijanki, jak te sumiki rosną, no i później przechodzą bardzo szybko, już przerzucają się na jedzenie małych rybek i rosną bardzo szybko. Sum ogólnie jest rybą żarłoczną, o tym będziemy mówili w następnym odcinku. Dzisiaj mówimy o tarle. I teraz dlaczego wędkarze mówią, że sumy migrują? Generalnie sum jest samotnikiem, żyje w jakichś takich przykorzeniach, żyje gdzieś w jakichś tam, dajmy na to, jaskinkach, gdzieś głęboko i on sobie tam żyje i jest samotnikiem i wraca, dajmy na to, był na tarle i wraca z powrotem w to samo miejsce. Dlatego wędkarze mówią, że sumy migrują, bo one udają się na tarło. Tak jak większość ryby, możemy powiedzieć, że ryby migrują na tarło i po tarle wracają w to samo miejsce. Tak? Także jeżeli wiecie, w jakim miejscu jakiś czeka na Was sum, bo go już widzieliście parę razy, to on w tym miejscu cały czas będzie, on tego miejsca nie zmieni, chyba że coś mu się stanie,
albo inny sum, bo też tak może być, po prostu go z tego miejsca przegoni. Dla Was to dużej różnicy nie będzie, jeżeli będzie wielkością taki sam. No, co jeszcze sprawdzę? Także pokrótce podsumuję Wam. Powiedziałem Wam, dlaczego sum migruje. On nie migruje na przykład jak węgorze czy łososie. On tak nie migruje, on po prostu migruje na tarło. Dlatego wędkarze mówią, dzisiaj tutaj sumów nie będzie przez miesiąc, bo emigrowały. Gdzie one emigrowały? One poszły na przykład w górę rzeki, gdzieś, gdzie są płytsze wody, lepsze wody na tarło. Po tarle te ryby migrują z powrotem tam, gdzie uprzednio sobie mieszkały, gdzie mają swoje kryjówki i dobrze znane żerowiska. Także myślę, że na temat tarła powiedziałem. Oczywiście to jest wszystko pokrótce, nie ma co tutaj się za bardzo nad tym zastanawiać. To jest tak dla wiadomości wędkarskich. No. Za chwilkę. No właśnie. Chciałem coś powiedzieć, ale to będzie w następnym filmiku, a tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, subskrybujcie, lajkujcie. Jak macie jakieś pytania dotyczące ryb, ogólnie ryb i nie tylko ryb, to piszcie w komentarzach. Pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie, ryba nie myśli, ale swoje wie. Także like, sub, komentarz. Proszę bardzo. Zdrówka życzę i do zobaczenia w przyszłych filmikach. Trzymajcie się ciepło. Hej!